Dzień dobry kochani. Słuchajcie, u nas już taka zimnica w powietrzu, taka zgnilizna. Weszliśmy dzisiaj, mamy 14 stopni, rozpoczęliśmy grzanie, mamy w tej chwili 15, słoneczko ładnie nam tutaj wchodzi do środka, więc już troszeczkę się rozkręca. Ja jeszcze w kurtce, ale za chwilę myślę, że jak tutaj rozruszam się, to będę musiała ją też i ściągnąć. Mamy próbkę farbki. Takiej farbki, kolor kość słoniowa. Zrobimy sobie dzisiaj próbę tutaj na jednej ze ścian, zobaczymy jak to wygląda. Wybiorę ścianę, już Ci oddaję przecież, wybiorę sobie ścianę taką mniej słoneczną, wtedy będzie widać taki faktyczny kolor tego. Spójrzcie, już zupełnie w takim dziennym świetle, jasnym świetle, porannym świetle, dużo jaśniej wygląda ta ściana z tej czerwonej cegły. Biorę się dzisiaj za impregnowanie. Kto nie pamięta, to przypominam, jak mantra, produkt, który będę używała do impregnowania tych tutaj naszych płytek ceglanych. Więc biorę się po prostu za ten temat i biorę się również za temat mycia naszego tutaj tego pieca kaflowego. Płyta żeliwna, macie wszyscy rację. Z Duni też nam mówili, tą płytę żeliwną trzeba słoniną ładnie wysmarować, żeby ta słonina się wypaliła na niej i żeby ta płyta była taka, wiecie, czarna, nie pokryta rdzą, bo tutaj przez to, że mamy wilgoć, to jest zupełnie normalne na żeliwnych rzeczach, przedmiotach, że ta rdza się będzie osadzała. Ale wiecie, my tutaj mamy jeszcze troszeczkę cały czas te warunki budowlane, tu się cały czas pyli, cały czas kurzy, więc ten stan, on będzie taki, wiecie, półbudowlany, dopóki my tutaj no, nie wprowadzimy się i gdyby już tutaj mieszania, klejenia, wnoszenia, zapraw, tego wszystkiego tutaj po prostu nie będzie. Piotr już dzisiaj jest z nami, kafelkuje w dalszym ciągu łazienkę. Na razie jeszcze nie pokażę, poczekamy sobie do jutra. Jutro Wam chyba nagram wtedy, co tam się u niego dzieje, bo już jakiś taki, wiecie, w końcu ten efekt będzie widoczny i tak naprawdę dopiero jak zobaczycie te sanitariaty, które mamy wybrane, mamy tutaj w planach zamontować, dopiero wtedy jak je zobaczycie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi z tą francuską łazienką. O, tyle na razie. Piero oczywiście stuka od góry. W standardzie mydło marsylskie. Ciepła woda i lecimy z koksem, bo trzeba to znowu umyć. Dlatego dzisiaj po prostu nie paliliśmy w piecu, bo pamiętajcie, że jak piec był rozpalony, no to nie można takich kafli myć wtedy na mokro, bo po prostu może pękać. Wiecie, każde kolejne mycie już jest łatwiejsze. Nie, tak trzeba. Tak trzeba. Tak. Tak zrobimy. 3:30.
Tata, to Paweł. To Paweł. To Paweł. Tata, to Paweł. To jest okej. 40. Jeszcze to 40. Pada. Pada. To muszę teraz to zliczyć. Jeszcze to Pada. A zmierz długość tego jeszcze. Którego? Tego jednego. A, no, 3 metry. Dobra, czekaj, ja to zliczę i Ci podam w takim razie. Pip, 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 odjeżdżamy. Uważ za spółkę. Ty nie robię, nie? 45,18. No, 45. Mamy 30. Czyli na 15 metrów nam brakuje, czyli jakieś 6 sztuk potrzeba. 6, no. Dużo na rożnikach? No. 6, 7, 7. 7. 7 sztuk po 3 metry. Dobra. 7 po 3. Nie. Moja kolega Wow. Do drugiej ręki jeszcze, no słuchaj, no. Do drugiej? Do jednej to jest za mało. Dziękuję, powiedz. My damy radę. Tego teraz, Aleks, nie ruszasz, bo to jest ten. Okej. Mamy paletę. Zrobimy sobie próbę na tej ścianie, bo tutaj mamy taką niesłoneczną, a na niesłonecznej ścianie będzie widać dokładnie kolor, który sobie tutaj na razie, słuchajcie, na próbę wybraliśmy jedną próbkę, żeby zobaczyć, jak to w całości by ewentualnie wyglądało. Jeżeli nie będzie pasowało, to wiadomo, będziemy szukać innych próbek, żeby zrobić sobie próbę koloru ściany i maluję w tym miejscu z dwóch względów. Po pierwsze, że tutaj właśnie nie pada słońce, po drugie, tutaj będzie stał taki kredens jadalniano-kuchenny i on w razie co, gdyby nie daj Boże ten kolor przebijał, aczkolwiek raczej wątpię, żeby przebijał, to po prostu będzie zasłonięte, nie? Więc lecę z koksem. Maluję teraz, żeby dać trochę czasu na to, żeby to po prostu przeschło i na koniec dnia, żeby zobaczyć sobie ten kolorek. Tak jest napisane. Przeważnie wszystkie kolory 2 razy się maluje, nie? Tak, mówi, że tak jest napisane. 3 godziny, I druga warstwa. nie rób dalej. No tak jak ty, nie? Wtedy zrobisz drugą warstwę. Tak? Czyli odczekać, tak? Za 10 minut zrobimy sobie drugi raz próbkę, żeby troszeczkę to przeschło i wtedy będzie taki najbardziej rzeczywisty kolor, nie? Tutaj. Temat numer 2. Impregnację. Wiesz, jak się wlewa z kanistrów. Odwrotnie. O tak się wlewa, żeby się nie zapowietrzał i nie bulgotał, nie chlupał. Aha. No wszystko wyleję. Wszystko. Ja wszystko wydaję. No. A nie chcesz na trochę szmaty zrobić Nie. szczotką? Jest zrobione, odkurzone, więc nie będę robiła. Odkurzyłaś? Tak. Ostatnio. Ostatnio odkurzałam. Tadam. Chyba trochę mały ten pędzel, nie? Ale dobra. Lecę. I tak jak wspominałam, impregnuję zarówno powierzchnię płytek, jak i fugi. Próba numer 2, Aleks, teraz będzie. Zostawiłam sobie troszeczkę farbki, żeby zrobić próbę numer 2 na tym już pomalowanym tutaj nam miejscu. Odbija bardzo ładnie światło. To nie jest biały, ale to też nie jest taka biel wpadająca w jakieś takie odcienie kakao, wiecie,
Cafe latte, cappuccino, cream, magnolia, bo one już wchodzą w taką ciemniejszą pigmentację, mimo wszystko, że to są również te odcienie przełamanej bieli. Czasami niektórzy mają je jako pierwsze. I jeszcze był, słuchajcie, inny kolor, śmietankowy chyba, ale coś mnie podkusiło po tą kość słoniową. Widzicie, na ile próbka wystarcza? Wystarczająco, by sobie zrobić jakieś odniesienie do tego tutaj koloru. No i musi nam to na tą chwilę wystarczyć. Zobaczymy do końca dnia, jak to po prostu przeschnie. No. Voilà. Powiedzcie mi, czy ten kolor ma ktoś z Was w tym odcieniu? Kości słoniowe? Tak, Piotr się zgasza chyba. Czy macie taki kolor? I jak Wam się w ogóle podoba? Bo musi być jasno, bo ja nie idę w żadne odcienie tak ciemne. Jasne. Czy jest ok, czy nie jest ok? Łapka w górę wtedy, jak jest ok. I napiszcie koniecznie mi w komentarzu. W tym tygodniu postanowiłam, że nic Wam nie będę pokazywała z tej łazienki, bo stwierdziłam, że ile można tą łazienkę w trakcie roboty jeszcze sobie tutaj po pierwsze oglądać, po drugie filmować. Ja już też, uwierzcie mi, mam jej na tą chwilę dosyć. Dopiero jak już taki będzie bardziej spektakularny efekt, to Wam oczywiście go wtedy pokażę, przedstawię, żebyście już tak mieli, wiecie, z takim większym zaciekawieniem i inspiracją dla Was tutaj Wam pokazać, jaki my ten projekt sobie tutaj finalnie jej wymyśliliśmy, ale chciałabym Wam pokazać jedną rzecz, kto do nas wrócił. Widzicie? Poznajecie tego pana? Tak, to jest nasz pan Andrzej, nasz elektryk. Przyjechał do nas po wywczasach 3-tygodniowych. Opowiadał, jakie tutaj miał zabiegi. Tak trochę pół żartem, ale pan Andrzej był w sanatorium przez 3 tygodnie, tutaj w okolicach Łodzi, zadowolony, niesamowicie, zrelaksowany, mówi, no i przywiózł nam towar. Towar, mówi, opowiadał, że było fajnie i że poleca naprawdę sanatorium, prawda, panie Andrzeju? Andrzeja nie nagrywa. Nie nagrywać Andrzeja, dobrze. Co tu się dzieje? No, w związku z tym, że wiecie, tutaj mamy otwarty temat tej naszej budowy drewutni. No i my sobie tutaj, pamiętacie, wcześniej posadziliśmy te nasze wiśnie. To są wiśnie samosiejki, które gdzieś tam sobie tutaj koło posesji znaleźliśmy. Ale wiecie, tutaj będzie ta drewutnia stała, więc troszeczkę i ta wiśnia tutaj koliduje i ta morwa, która tutaj była, więc zostały one już wykopane i teraz szukam. Tak, tutaj przy tym wiadrze numer 1 jest morwa numer 1, świeżo przesadzona, a tam jest morwa numer 2. Ja je kupiłam wiosną na targach u nas tutaj w Słupsku ogrodniczych. Jedna wyglądała na to, że nie przetrwa, ale druga jednak tak. Tutaj wypadła nam jedna wisienka, więc tą wiśnię, którą teraz aktualnie pan Andrzej przesadza, wyląduje właściwie sobie tutaj na tym miejscu. No i pan Andrzej tutaj, tak jak mówiłam, przywiózł nam towar nowy. I co to jest za towar? Orzech czarny, słuchajcie. Sadzonka. Jest maleńka na razie, więc jak się ją wsadzi, trzeba ją naprawdę fajnie tutaj zabezpieczyć, żeby pier jej czasem, wiecie, nie skosił. Mamy jarzębinę. O, i to już takie całkiem, jak widzicie, pokaźne drzewko jarzębiny. A to duże? Wiśnia. No to ta wisienka wyląduje tutaj w tej naszej pewnie alei wiśniowej. Gdzieś tutaj pewnie chłopaki ją wsadzą. I mały świerk. O, mały taki świerku. Tak, oczywiście świerk trzeba będzie podsypać porządnie, tak jak te inne iglaki, które mamy tam mniej więcej posadzone tym podłożem specjalnym do iglaków. Całe takie opakowanie właśnie takiej mieszanki. Pod iglaki na pewno pójdzie, pod te drzewka, bo one naprawdę jak dostają taki zastrzyk, to mają się dobrze i rosną naprawdę wdzięcznie.
czyli po prostu jest im dobrze. Zobaczcie, jak ładnie przyjął się ten okaz. A tamta jeszcze jak ładnie sobie też rośnie, pokażę Wam. Przyjęła się i wygląda. To jest świerk pospolity cupressina. Łąka kwietna już przekwitła, już jest mało widoczna, już po prostu nasiona wysypały się tutaj do podłoża, ubywa jej dosyć mocno. Nasiona jak się wysieją, to w przyszłym roku tego na pewno będzie jeszcze więcej i jeszcze bardziej kolorowo, bo jeszcze mi w ogóle zostało dużo nasion, więc zobaczę, gdzie je wtedy wysieję. Fajnie, że można wyjść z domu trochę robić na zewnątrz. Tak, no właśnie takie przełamanie. Tak, bo ostatnimi czasy cały czas siedzieliśmy w środku, Pierre siedział na poddaszu, stukał tym młoteczkiem. Właśnie, Grzegorz, Twoje podpowiedzi są bardzo cenne. Zresztą nie tylko Twoje, ale naprawdę wiele osób tutaj w komentarzach bardzo cennych wskazówek nam udziela. Ale Grzegorz ostatnio napisał nam, że zamiast tego młoteczka specjalnego, który Pierre miał, lepszy byłby tapicerski tracker? Tracker? Tacker, nie tracker. Masz go? Są w środku. A, Pierre kupił, to Wam pokażę. Jest zakupiony ten tracker i ten. Tracker. Tracker? Właśnie nie wiem. Tacker. Tacker czy tracker? Tracker. Tacker. Okej. Dawno nie byliśmy w Czerwonym Domku. Voilà. Światło nastało. Chcę Wam coś pokazać. Przywieźliśmy sobie krzesła. Chcę Wam pokazać. Te znacie. Te patyczaki na czarno malowane. One już były pomalowane na czarno, ale na pewno oryginalnie one były w innym kolorze. Stary stolik, który kiedyś sobie tam kupiłam za 150 zł i to taka była pierwsza moja renowacja. Niekoniecznie udana, ale zrobiona własnoręcznie. Takie krzesło mamy. Ono nie jest super ze względu na to, że ono tutaj jakiś ma problem, bo ono powinno się tak sprężynować, ponieważ ono ma tutaj taki ten regulator wysokości. My mamy w takiej serii podobnej też jedno takie krzesełko, widzicie, obrotowe. Anna Elastic. Taka sygnaturka tego krzesła, stare takie krzesełko. Wyląduje u nas. Mamy też takie troszeczkę inne, ale bardzo stylizowane na podobny taki kształt, również obrotowe. Troszeczkę inaczej wygląda jak gdyby oparcie tego krzesła i lustra chcę Wam pokazać. Zanim pokażę Wam lustra, taborecik do dojenia kóz, taki starodawny, naprawdę stary, widzicie, taki kołkowany. O, w ten sposób. Widzicie, malowany, oryginalny jakiś kolor, to taki po prostu, widzicie, jakiś tam drewniany, żółty. Malowany wielokrotnie, bo to tak już jest w kolejach rzeczy, że takie meble dajemy im drugie życie i malujemy. Zostaje w takim oryginalnym wydaniu, jak jest teraz. Będzie służył mi do dojenia kóz. Bo a propos kóz, wiecie co? Mamy zamówione kozy. Mamy wybraną rasę. To będzie koza biała uszlachetniona, polska biała uszlachetniona bądź polska barwna uszlachetniona. Mamy znajomych, co mają własną, jak gdyby tutaj mają własne kozy, na własne potrzeby, na wyrób własnych serów, ale również i sprzedają, nie? Sprzedają mleko, sprzedają wyroby właśnie z tego mleka koziego. I te ich dwie kozy, właśnie chyba te białe uszlachetnione, są okocone. Czyli jakieś 4 sztuki koźlątek, kózek urodzi się w kwietniu. I te 4 kózki są dla nas. Czyli mamy kozy już zamówione. Tak, jak się urodzą, to w maju do nas, słuchajcie, przyjadą. Ale zanim zrobimy im otoczkę, czyli jak gdyby całe wyposażenie
dla nich takie, do ich mieszkania, czyli taką dla nich małą koźlarnię. Będę musiała tutaj zaprosić tych Państwa, którzy Was tutaj właściwie nam bardzo pomagają w tym temacie, edukują. Ja jestem już w trakcie, można powiedzieć, takiego szkolenia odnośnie hodowli kóz, całej tej otoczki związanej z tą pracą zootechniczną, higieną, dbaniem o nie, o ich zdrowie, o nie jako o zwierzęta, bo dojenie potem kóz na pozyskiwanie mleka i produkcję dalszą z mleka to jest dalszy etap. Ważne jest, żeby umieć zadbać o zwierzęta. Czyli ja w pierwszej kolejności tutaj jeżdżę do tych Państwach i uczę się wszystkiego, obcinać kopyta, doić również, ale jak gdyby całe te wszystkie zabiegi, które trzeba przy nich wykonywać, uczę się już, jestem w trakcie nauki tego wszystkiego. No i w maju będziemy mieli własne kozy. 4 maluchy i jakąś jedną po prostu chyba troszeczkę starszą, wtedy mleczną. Więc kozy w końcu będą w tej naszej zagrodzie Kozy i Spółka, bo o to chodzi w tym naszym kanale. To jest mniejsze, lusterko numer 1. Może wisieć tak, może wisieć tak. I lustro numer 2. To teraz pokażę Wam w domu na białej ścianie, bo no zdecydowanie te lustra to najlepiej na ścianie. Wiecie, na po prostu białej ścianie, nie? Jak one wyglądają. I to jest taki XIX wiek, to lustro datowane, to jest secesja. I to są lustra, które były... Jeszcze raz pokażę Wam jeszcze ten tył. Widzicie? To są tak zwane lustra weselne. No, jak panna młoda się gdzieś tam szykowała, to w takiej lustrze się przeglądała. O. Wolisz inne zioła. Super. Idę dopiera. Idziesz gdzie? Idę dopiera. Idziesz dopiero? Tak. Musisz mu się poskarżyć. Teraz tu jest środek, to ona faktycznie się musiała odsunąć no metr, to będzie tu gdzieś, nie? A, przyniesie. Teraz jeżeli będzie wisiał tu żyrandol, to tu nie będzie z niego światła. Bo tu nie da rady. Nie. Tu. Nie da rady. No mógłbym, ale nie chcę, żeby w suficie były sztukowane, no to bym musiał, wiesz. No. Drabiny dać. Maksymalnie trzeba by było Bo skrócić. czy mógłbyś się tutaj, by musiało być, nie? No tak gdzieś, no. No. To jest środek. Co? Idzie skrócić ten łańcuch? Tak, tak, łańcuch tak. Może jedno oczko mogłoby No zostać. tak, jedno oczko, w ten sposób to znaczy będzie. W tej linii O, w tej linii tylko bliżej kabla. O, dobra, a jakbyś go jeszcze tylko skrócił? za dużo wymagasz. No. Wydaje mi się, że tak ładniej wygląda, jak się wchodzi z tej strony do łazienki.
niż centralnie na No to tale. teraz To... go trzymaj, ja muszę. Dobra. Nie żartuję. No. Już tutaj później nie trzymało. Chodź zobaczyć. O Jezu! Jeszcze mi nie trzeba trzymać. Już trzymać chcę. Ja ci podtrzymam. Ten wiek mnie boli, pomagać. No, Ale ładny ten. teraz już ładnie będzie, no. No chodź, teraz pierw zobaczysz z tej strony. Aha. Tak, jest lepiej niż... Trzymaj i się nie ruszaj. I teraz wejdź sobie do środka i zobacz z tamtej strony, na jakiej on jest Ja odległości. widzę, no. I wcale nie widać, żeby on nie był na środku w tym momencie. No. A weźmie pan teraz przyłoży tak, jak pierw przyłożył. No mniej więcej, nie? Idę, bo Wiesz, no nie. Ucieka. Nie, to jest żenadol, on musi być w miarę na środku, ale trzeba skamuflować troszeczkę, czyli trzeba mniej więcej tyle, ile można maksymalnie o coś takiego właśnie, nie? Pierre, rozumiesz? No, rozumiem. Daj zaznaczę tu. Czymś. Gwoździa. Nie, to... Ołówek. Napluj. Daj ołówkę. Napluj. Ołówek? Gdzie jest ołówek? Już jest ołówek. Wiesz, weź pierre od pana Andrzeja. Ja ten- się przygląda. No, jeszcze Ale przesunęłaś się za blisko. troszeczkę Było chyba się... 20 cm od No. kabla. To tutaj. O nie, tak jest dobrze, no. Przecież ja wiem, jest. A tutaj nie, bo to taka będzie zaraz. Bo nie da rady kabla tu. Znaczy wiesz, Da radę. można, ale to już tak będzie nie... Ale pan Andrzej nie chce łączyć. fachowemu mówi. Bo tutaj najlepiej. Bo tu by najlepiej wyglądał, nie? Ale Nie zrób do końca. tak, ale zrób tak, żeby było dobrze. Chodź tutaj. Ale chodź tu. Wiesz, jakby było najlepiej? Tu. 20 cm, ale tu. Ale tu. Ale tu, w tą. Tu. Albo... Tu. Ale to- Trzymaj go tutaj. A nie Czekaj. tu. Czekaj, to ja muszę... Trzymaj kamerę. Nie, ale jak Normalnie ten. Płytki świeżo kładzone, w gniót już. Później będzie mi przychodził i mówił, że krzywo położone. O, tutaj. Tu. Tutaj. Panie Andrzeju, tak jak mówiłam na początku. Może pan pojechać po skosie. Nie, bo to za dużo. To tak się nie da. Pierw, nie? Tutaj, nie? Na środku, ale po prostu cofnięty w tą stronę, nie? No. Tak, ja teraz wejdę na górę. No. Ale co? Potrzymać się. Jeszcze ze 3 osoby tu przyprowadzić? Słuchaj, to nie jest tak, bo wiesz, to jest decyzja, to jest łazienka za 20. Nie no, na całe życie, no coś ty. Tutaj. Że se krzesło postawiłeś. Nie z tej strony się odchylił. A ty jeszcze chcesz... Ja muszę z tej strony Środek patrzeć. tego muru, tak? Tak. Nie, Pierw, nie. Nie. Nie? Nie. No, Tam gdzie mój krzyż. tam gdzie, a weź najpierw tam, gdzie pan Andrzeja krzyżyk. I teraz troszeczkę w tą stronę. O, coś takiego. O, coś takiego. Bo to wtedy ładnie wygląda. Widać, że to wisi na środku, słuchajcie. I jeszcze troszeczkę minimalnie w tą stronę. O tu. Bo środek to jest tam, gdzie jest kabel. Tu. Nie? No właśnie. O tu tak jak kabel jest. O tak. No, Tylko no tyle, to że środek, tu. że jest No to tu. No to tu. Panie Andrzeju, w kącie prostym, tak, nie? No ale tam podkuję, zrobię ten i już. A tak wiesz, tak. Nagrałeś? A tam. Trzymam cały czas. A ty A trzymasz- nie wiem, co się nagrywa. Nie, się nagrywa. Ty masz Nagrywa się, operować kamerą teraz. Już skończyliście? Tak, skończyliśmy. Bo mi się to spodobało, trzymanie kamery. Mogę podtrzymać Tak dłużej. jak w linii jak jest ten kabel, tylko że w tą stronę. A wy wiecie, który krzyżyk w ogóle? Co, a ten ostatni krzyżyk, Andrzej, nie? A ten krzyżyk to jest ten krzyżyk to jest ten. Ale wie pan, Tu szefowa ma nie, on na pewno nie szedł od tej strony. A co, tamtejsze? To chyba tu szyję go. Dobra, ja znajdę zdjęcie w takim razie, ja wyślę panu. Przecież jako rusza to będzie. A gdzie mam No tak. No tak. Tu. No to tu musi iść tędy raczej. Nie musi. No nie musi.
Ja wiem, że ty na metry, od metra bierzesz kabla, no to dlatego, że w kółko 3 rundki zrobił w koło i dobrze. Właśnie Piotrek teraz mi już chce do mnie, się działo to. Dlaczego tyle kręgów kabla może, nie? Ja czekam na tą twoją kawę i się doczekać nie mogę, płyta już chodzi. Kawa libańska? Nie, no to po arabsku. No tak, no. Pamiętaj. Dobra, to tygielek przywiozę następnym razem. No. Okej, a ty Mówię, że tigerku. Mówię, Tak. kuchnia chodzi, no to ma być porządna herbata. No to zrobimy i kardamon. Stary tygielek. Weźmiemy stary tygielek, bo mamy stary tygielek. Kawę z kardamonem, zrobimy kawę po libańsku. Filiżanki weźmiemy. I filiżanki weźmiemy, no. To przypomnij mi. Dobrze, W poniedziałek. Piotruś, to w poniedziałek, chyba że będziemy we czwartek. Ale ten pomysł, co Andrzej powiedział, kurczę, jak mi się spodobał ten pomysł i to jest wspaniały pomysł, uwierz mi. Żeby inwentarski. Inwentarski, no. Mają okno tam. Kurde, tylko wybić tą ścianę i docelowo tam i to one zrobią, wiesz jaką głębię będzie miało to podwórko i wiesz jak ten płotek będzie zdobił. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Tutaj cała strona jest zrobiona, oprócz tutaj nad schodami, nie? Aha. Jedno. No i masz coś takiego, nie? Zrobione. Słabo widać w kamerce, ale jest taka siatka tutaj do tej właśnie szczeliny dylatacyjnej. A właściwie to jest szczelina wentylacyjna, nie To jest dylatacyjna. siatka na... Jest Pszczelarska, do uli. Tak. Do uli. Bardzo fajna. Taki myk tutaj wpadł na taki pomysł, żeby właśnie No to to znaczy, że trzeba zrobić, nie? Żeby nie wchodziły muchy, nie muchy. zabezpieczenie właśnie przed muchami i z czego zastanawiał się i tutaj wyszukał pomysł właśnie z polecenia z internetu po prostu na taką siatkę pszczelarską. Na razie jest po prostu zabezpieczone, żeby po prostu wiało i nie hulało, nie? Więc widać, tak ona wygląda. Patrz ile muchy. No mów. A co one ten? One padły tutaj z okna. Tak, tutaj. bo one będą teraz właśnie padały. No i tak o, nie? I tutaj działamy sobie po prostu cały czas biwoli, jak to się mówi. Można grać. Tak, no muszą być. Jak na stronach, tak, no. No i super. No. Rzadko ostatnio wchodzimy na górę, ale jesteśmy. Ptaków dzisiaj nie ma, bo normalnie to latają. No i tak kotłownia, ta górna część z góry. No dobrze, że mamy miejsce u góry i właśnie skosy jak najbardziej okazują się takim fajnym do wykorzystania miejscem, żeby sobie kotłownię powiększyć, bo okazuje się, że to, że na dole jest pomieszczenie kotłowni, to nie ogranicza nas w niczym i drugą część kotłowni, zobaczcie, przenieśliśmy sobie po prostu na górę. A najbardziej, może nie to, że hałasuje, ale najbardziej głośny jest piec na dole, ale na tą chwilę to żadnych tutaj izolacji nie ma, wyciszających, drzwi nie ma, więc jego po prostu słychać, jakby jakiś tam czołg mały chodził. Ale jak to wszystko będzie wygłuszone, to i tutaj w ogóle... Znaczy jak wentylator chodzi w tym. Wentylator, to słychać, no. Ale te urządzenia, które tutaj stoją, tak, czyli te bufory, które tu stoją, to tutaj w ogóle nie ma żadnych dźwięków związanych z jak gdyby pracą pieca. Nic nie ma, nic Ale nie wiesz, słychać. ale trzeba zawsze pamiętać, że jak nie masz gaz, nie robisz ogrzewania gazowe, no to człowiek czasami nie ma świadomości, ile miejsca trzeba zrobić, poświęcić, żeby zamontować takie bufory, piec,
to, tamto, rurki, to, Tak. no to wszystko dużo miejsca zajmuje. Nie? Tak. Dobrze mieliśmy na górę. Nie? Dobrze, że mamy akurat miejsce na górze, a docelowo to byłoby, wiecie, miejsce wykorzystane tylko i wyłącznie na garderobę, tak, na zagospodarowanie tego skosu, żeby wykorzystać skos jako miejsce, a na tą chwilę jest połowa tego skosu wykorzystana na, można powiedzieć, taką drugą kotłownię, połowa tego skosu kolejna będzie wykorzystana na gdyby garderobę, no i przecież mamy całą tą tutaj stronę, czyli naszego Aleksa pokój, który będzie po tej stronie i tutaj jak najbardziej czystej strony jeszcze podejmiemy decyzję. Również taka zabudowa powstanie, tak jak Wam już wcześniej mówiłam, te dwuskrzydłowe drzwi będą jak gdyby wejściem do tego po prostu takiego, można powiedzieć, pomieszczenia, które będzie takim składzikiem, tak, garderobą składzikiem, tak jak mówiłam wielokrotnie wcześniej, na ozdoby choinkowe, na rzeczy, których po prostu nie używamy na co dzień, a potrzebujemy mieć miejsce, żeby to przechowywać. Czyli taki skos również będzie pełnił nam funkcję i garderoby, i takiego ala strychu, można jak gdyby tutaj powiedzieć, nie? Że po prostu tą przestrzeń wykorzystać, a dzięki temu, że jak gdyby ta ścianka tutaj powstanie, to i ten pokój będzie taki, wiecie, i ze skosem, i z ścianą prostą i on automatycznie staje się również i bardziej takim ustawnym pokojem, nie? Bo tutaj mamy wschód, z tej strony mamy południe, z tej strony mamy zachód, więc po prostu kwestia podjęcia decyzji, z której strony chcemy garderobę po prostu zrobić. O, także taki jak gdyby taki przyszłościowy bardziej plan, ale my po prostu już cały czas myślimy nawet o takich rzeczach, jak to potem po prostu wykorzystać, znowu słyszę, i zrobić. Więc tym akcentem w tym odcinku żegnam się z Wami. Kawa mam nadzieję, że smakowała i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień, w kolejną niedzielę o godzinie 10 rano. Zapraszam Was wszystkich serdecznie znowu w komplecie na nasz kanał.